Ruszamy w trasę. 50 km przed nami, do samej granicy z Rosją. Ojejku, witam serdecznie w odcinku pierwszym. Wstałem i ogarniam plecak. I ogarniam wszystkie rzeczy. Pranie zrobione, ale pachnie. No i git, no. Wyschło wszystko. Katorżniczo to trwało. O, nawet skarpety wyschły. Fajnie, fajnie, bo czystość to podstawa. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy odcinek pierwszy, więc zapraszam do oglądania. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej pocztą sandołowo-trzewikową, żeby odcinek dotarł do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych. Bo ci, co nie zainteresowani, no to lepiej, żeby ciasto wrócili do kuchni robić. Szarlotkę. Dobra, ja się ogarniam. Słuchajcie, nie ma co. Chociaż przyznam szczerze, że mi się nie chce dzisiaj. Jest tak szaro, ponuro. Spakowałem plecak. O kurde, ser trochę stopniał. Monasterski ser. Zjem sobie trochę sera żółtego, chociaż ser żółty jest ponoć najgorszym możliwym, ponieważ ma dużo kwasów nasyconych i bardzo szybko i w łatwy sposób podbija cholesterol, który w dłuższej perspektywie może się na niektórych z Was bardzo mocno negatywnie odbijać. Więc warto zwrócić uwagę i zrobić sobie cholesterol. Jak żrecie sera żółtego bardzo dużo, no to warto zrezygnować. No, ja jem go teraz, bo jest bardzo kaloryczny. W sensie lubię ser żółty, ale jest kaloryczny, no i też dużo chodzę. A tutaj mam ciemny chleb, który jest z gorczycą. Gorczyca? Nie, to kminek. Z kminem. No i ogólnie tak, widzicie jak to wygląda. Jest chlebek, jest ser, no jest dobre nastawienie. Prawie jak na Wigilii. Jeszcze herbatka się wlicza. Później zjem pół jabłka, a na deser mam chałbę w czekoladzie. No i co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5-posiłkowy posiłek. W sensie śniadania. Kto bogatemu zabroni? Synu. O kurczę. Największy strach podczas spania w hotelu, że jak wychodzę z tego hotelu, to coś zapomniałem. Lęk. Ruszamy w trasę. 50 km przed nami, do samej granicy z Rosją. Powiem szczerze, że są w sumie dwa scenariusze. Albo pójdzie łatwo i przyjemnie, albo będzie tam katowańsko. No bo tak na dobrą sprawę pośredni scenariusz ciężko jest określić. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie na wszystko jestem przygotowany psychicznie, bo to jest najważniejsze w podróżowaniu, żeby być takim psychicznie wyluzowanym i przygotowanym na wszelkie ewentualności. Najważniejsze jednak jest to, że tę granicę, na którą właśnie jedziemy, dość niedawno, bo jakieś ponad pół roku temu dopiero otworzono. Ona była zamknięta przez dość długi czas, więc mam nadzieję, że im tam się nie odmieniło. Bo informację najświeższą, jaką mam, to że jest jeszcze otwarta. W sensie, że jest otwarta. No więc trzymajcie kciuki, żeby była po prostu otwarta. Plac Lenina to już chyba z trzeci raz mijamy na tym odcinku, ale tutaj, szanowni państwo, po prostu jest kierunek na wylotówkę. Więc będziemy się teraz kierować, że tak powiem, na północ. Północ od miasta Osz.
i tam sobie jakoś staniemy na wylotówkę, albo może jakąś marszrutką wyjedziemy, bo jeszcze mam 9 rubli albo 8, to nawet mogę jeszcze się napić jakiegoś dobrego kefiru. Pana tutaj pytam, jak tam dojechać do tej wioski, żeby tu wyjechać z miasta, nie? A mówię, gdzie ty jedziesz, człowieku? Ja mówię, do Rosji, ale... A, no to tam dojedziesz za złoty 80 tą marszrutką, wysiądziesz sobie, jakoś będziesz dreptał. No więc tak też zrobię, tak też uczynię. Słuchajcie, a odnośnie noclegu w hotelu, powiem wam, że są dwie rzeczy tragiczne. Pierwsza, najbardziej tragiczna, kiedy hotel jest remontowany. On jest remontowany już tam od roku. W komentarzach było napisane, ale nie było wyboru innego noclegu, więc no nie było wyboru. No ale dobra, jest, że tak powiem, remont. No i co może być jeszcze gorszego? Jeszcze gorsze może być, słuchajcie, kiedy przyjeżdża wycieczka szkolna. Normalnie jak zoo. Ten hotel, te ściany, one tam po prostu normalnie drgały i się ruszały. I powiem wam szczerze, że naprawdę, no... Tak średnio wypocząłem. Ogarnąłem, co miałem ogarnąć, ale średnio wypocząłem, bo te dzieci krzyczały tam do godziny 23. Dzisiaj byliśmy do 2. Słuchajcie, jedziemy marszrutką za miasto do Andrzejewicze. To jest taka malutka wioseczka. Zobaczycie sobie drewnie. No, będziemy przez miasto teraz jechać. Słońce dzisiaj wyszło, więc szczęśliwy jestem, bo miało padać. No, więc no nie jest taki oczywisty z tą pogodą teraz, jesienią. Proszę zobaczyć, Białoruś się buduje. No, nowe bloki. Tutaj w miejscowości Osz. Nie, czekajcie. Coś mi się pochrzaniło. Gdzie ja w ogóle jestem? Nie pamiętam miejscowości. Spasibo большое. Opa. No dobra, dojechaliśmy na ostatnią miejscówkę. Andrzejewszczyna. Badajcie, nawet jest automat na kawę. Chociaż już ten automat to nie działa dawno. Bo tutaj ktoś coś pomajstrował z bezpiecznikami. Normalnie wioseczka malutka. No i tutaj jest stricte wylotówka do tej głównej drogi, która prowadzi właśnie na Rosję. Białoruś, Rosja, czarki na łańcuchu, standard. Powiem wam, że fantastyczne jest to tutaj na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie, czy jadąc jeszcze dalej na wschód, że jeśli zmoże cię sen albo zastanie noc, tu postawisz namiot, tam postawisz namiot, pójdziesz do lasu, na lewo postawisz namiot. Gdzie byś i postawił, tam będzie dobrze. Ludzie cię nie pogonią. I to jest zarąbiste. Zwłaszcza w podróżowaniu takim z plecakiem, w takiej przygodzie. Sprawa jest taka, że ja złapałem już stopa, ale sytuacja jest taka dość komiczna, bo otwiera te drzwi ziomek w tym busie z tyłu, a tam czarina. Czujecie, nie? Ta czarina taka zdezorientowana. On mówi, daj mu rękę, niech powącha. No gdzie? Ja już przeoglądałem te wszystkie tutoriale z psami i ręki się nie wyciąga do psa. Przy pierwszym kontakcie się ręki nie wyciąga za cholerę. On mówi, wyciągnij rękę. Ja mówię, nie, ty, mówię, bracie, ja to poczekam na kogoś innego, mówię. Niech ten pies sobie tam jedzie spokojnie, niech on sobie tam siedzi i tego. I jedźcie. No i tak nie pojechałem z nimi. A pierdziele, no łapę uwali. Ty, jak ja mam się bujać później z jakąś pogryzioną ręką, jakimiś później zastrzykami na wściekliznę, czy jakieś szmery bajery, czy szyciem, czy czegokolwiek, no już tak wychodzę poza schemat, nie? To ja już wolę poczekać na drugie auto bez psa. No dobra, no wydygałem przed czarkiem białoruskim. Tutaj z panem Dymitrim udało się złapać. No i jedziemy na granicę.
Do Moskwy 400 parę kilometrów w linii prostej. 6 godzin z kawałkiem pokazuje. Proszę zobaczyć na głównej drodze, jak niewiele aut jedzie. Nieduży transport, teraz pozmieniały się zasady, więc no trudniej jest przekroczyć granicę, więc no i ten transport międzynarodowy tak też ucierpiał. Rozkwitali, la 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 la. Rosja! Słuchajcie, to jedziemy na Rosję. Z Dymitrim podjechałem, Dymitri z Rosji w ogóle na Moskwę jedzie, mówi, żebym nie mógł zabrać. Ja mówię do Dymitra, ty słuchaj, ty mnie nie zabieraj, bo to nie wiadomo, co tutaj, wiesz, jaki cyrk będzie na tej granicy, więc nie ma sensu ryzykować, żebyś ty, wiesz, ty tutaj się, że tak powiem, zaplombował na tej granicy. No bo tak naprawdę nic nie wiadomo, więc moi drodzy, zapraszam prawilnie na serię z Rosji, nie? Już tutaj z granicy. Oczywiście tam dalej już nie będę kręcić, żeby mnie tam do tiurmy nie posadzili, czy do więzienia za to kręcenie. Tak jak w Tadżykistanie musiałem, słuchajcie, na granicy wyciągnąłem kamerę i później musiałem łapówkę płacić, żeby mandatu nie dostać. W łapę dostał, się ucieszył gość. No więc tak, idę ogarniać. No tutaj jeszcze spokojnie mogę sobie pokręcić, bo tutaj jeszcze jest jakiś monument przed wejściem na granicę. No a tutaj mamy wyjście z Białorusi. Ale ciekawie, na tej granicy nigdy nie byłem. Nie wiem, czy wy byliście. Jak byliście, to dajcie znać, jak wam poszło. Bo na kanale są przeróżne osoby, więc z przeróżnymi osobami są przeróżne historie. Dawajcie cyń. Droga międzynarodna ja. Tutaj, tako jak na strzał byśmy pojechali, to słuchajcie, to do Władywostoku. Kilka tysięcy kilometrów. I to mówią na to droga śmierci ze względu na to, że ludzie zasypiają po prostu. Zobaczcie, flaga Rosji, flaga Białorusi. A tutaj no, fantastycznie przedstawione parkingi, jakieś miejsca napraw. Zobaczcie, jak fajnie zrobione w takim, powiedziałbym, prostym stylu, ale fantastycznie to wygląda. Gagarin. Możajsk. Moskwa, Rosja. Nie wiem, czy wiecie, ale od 1 stycznia 2025 roku w Rosji, jak chcesz kupić kartę SIM, to musisz tam się w ogóle biometrycznie zarejestrować, szmery bajery, i ona dopiero jest aktywna po dobie. Może na SIM karty tak samo. Dobra, idę tam, bo jakiś punkt kontrolny jest. Uczcijmy to minutą ciszy. Słuchajcie, no nie wjechałem do Rosji. Problem. To jest bardziej takie przejście, znaczy nie, no to jest przejście graniczne, no nie przesadzajmy. No gość mi powiedział, że mogę przez Litwę jechać, że tam może mnie wpuszczą. Jest jeszcze jedna granica idąca tam od Witebska, 100 kilometrów. Kurde i lipa. No 2 godziny tam przesłuchania, nie przesłuchania. No myślałem, że już wiecie, to przejdzie. Ale finalnie się nie udało przeskoczyć przez tą granicę. No lipa. I teraz kurde jechać na Witebsk 100 kilometrów, tam próbować. Jechać na Litwę i próbować przez Litwę. Czy lecieć samolotem. Gość mnie pyta, czemu nie mam wklejonej tej w paszporcie wizy. No bo nie mam, no bo zrobiliście elektroniczną wizę, więc no człowiek zrobił elektroniczną wizę, jak nakazano, i przyjechał na granicę. No i guzik, lipa. Słuchajcie, wracam na Białoruś. Dobrze, że pieczęci nie dostałem wyjazdowej, bo to nie, no w sumie na Białoruś nie byłoby problemu też, żeby dostać pieczątkę. Wyobraźcie sobie, że tutaj, pomimo że jeszcze do granicy tam jest 1,5 kilometra, tak do przejścia granicznego, kompletnie internet nie działa. Sygnału w ogóle nie ma, nie? Na zasadzie internet nie działa. Jest całkowicie zablokowany. O, masakra. Co to za życie?
Dacie wiarę, stoję sobie tam przy tym pograniczniku i ten podchodzi do mnie Rosjanin, taki widać, że wczorajszy, ja tam wodę sobie piję, on mówi, ty daj trochę z butelki załyczyć. Ja tak patrzę na gościa, no kurde, no w życiu bym ziomkowi się nie dałbym załyczyć mu z tej samej butelki. Pytam, czy kubek ma. On mówi, że kurde nie ma kubka, więc stakańczyka, więc mówię, no to nie, no to sorry, przepraszam, mówię, tutaj nie tego. Nie będziemy z jednego, że tak powiem, komina pili. Aż tak dobrze się nie znamy. I w tym wszystkim wiecie, co jest zabawne, albo wręcz tragiczne, że ja postawiłem na jedną kartę, wymieniłem hajs na ruble rosyjskie. Ja mam w kieszeni teraz 7 rubli białoruskich i nie mam po prostu pieniędzy na to, żeby egzystować w Białorusi. Mam trochę sera, mam trochę chleba. No i mam te nieszczęsne albo szczęsne 7 białoruskich rubli. Nawet nie mam ewentualnie za co kupić biletu na pociąg. Muszę wymyślić, co chcę, no którą opcję wybieram. No nie, na Litwę będzie za daleko jechać. Przekichane, co? Dawno mi się nie zdarzyło, żeby wracać, żeby się odbić od granicy. To pamiętam ostatni raz, to było chyba w Iraku. Kurczę, i zobaczcie, jaka to jest w ogóle nietransparentna informacja dotycząca przekraczania granic. I to jest standard w podróżowaniu. Niestety. Ale z reguły się udaje. A dzisiaj się nie udało. Dobra, trzeba się cofnąć. Działać. Niezależnie co się dzieje, lepsze jest działanie niż stagnacja. Więc działam. Sypaj, nie бойся. Nie, ja очень... Могу чай дать. Не. Я то попью. Это не кофе, это будет тогда вода. Сыпай больше. Не. Буду в порядке. У меня кофеин очень быстро. No. Привет, Andrzej. Очень спасибо, как забрал ты меня. Słuchajcie, z Andrzejem tutaj, Andrzej zabrał mnie na autostopie, tutaj herbatka, kawę Andrzej zaproponował. No i chyba jedyna opcja, która wchodzi teraz w grę, to jest, moi drodzy, samolot. Tutaj Andrzej mówi, że właśnie samolotem najlepiej to będzie z Mińska się przedostać do Moskwy. Andrzej, ty jechał z Moskwy do Władywostoka. Да. Очень daleko. Сколько dnia? 12-14 дней. 10 000 kilometrów. 10 800. Słyszycie? Ponad 10 000 kilometrów Andrzej tak jechał i jeszcze trzeba wrócić i obratno, nazad. Ponad 21 tysięcy z połową, 21 tysięcy z połową. Niesamowite, jakie odległości, nie? Ja baczę, jak naczepa, logistyka chłodnicza, Polska, z Kazachstanu. Słuchajcie, tutaj z Andrzejem rozmawiamy na temat tego, w jaki sposób rząd białoruski motywuje obywateli. Jeżeli nie pracujesz, to w tym momencie otrzymujesz zapomogę na 3 miesiące. Przez 3 miesiące dostajesz zapomogi. Сколько деньгов, как ты работаешь, 3 месяца дают для тебя деньги, да? Дают, если ты не работаешь 3 месяца. 3 месяца. А если ты не работаешь, $200? Да, где-то примерно $200. А если после этого истечения 6 месяцев срока, ты официально считаешь, что тунеядцем. И если ты тунеядец, то тебе поднимается... Как это сказать? Комунальne usługi. Komunalne. Podnoszą, słuchajcie, jak ty przez 3 miesiące dostajesz pieniądze, około $200, a później, jeśli ty przez 6 miesięcy dalej nie pracujesz, to wszystkie te usługi komunalne, czyli woda, gaz, energia, 100% w górę. Jak płacisz 40, załóżmy, to będziesz płacić 80. Jak dłużej będziesz tak nie pracować, to wezmą twoją chatę, sprzedadzą i później spłacą dług i jeszcze później kupią ci jakiś tam gdzieś tam dalej w tym województwie tańszy dom, żebyś ty tam mógł mieszkać, żebyś nie był bezdomny. No i jak ty dalej tak działasz, no to dalej zabierają chatę, sprzedają i wysyłają jeszcze dalej gdzieś, gdzie jest na wioskę, gdzie jest taniej. Więc motywacja jest ogromna, dlatego też bezdomnych nie ma tutaj na Białorusi. Bardzo ciekawe. Spasiba, Andrzej.
Zobaczcie na to, no normalnie tutaj powiem wam, Andrzej pokazuje, ile kosztują samochody tutaj w Białorusi. Zobaczcie, jakie samochody. No. Jaka to kampania? Это Gillette. 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 Китайska. Chińska. Słuchajcie, zobaczcie, jaka to SUV. Очень красивый. Wow. 19 tysięcy, słuchajcie. No ten akurat kosztuje 23 800, ale tutaj podstawowy 19 000 dolarów. Takiego SUV-a Gillette'a to w Polsce za takie pieniądze nie ma opcji kupić. I to benzyna, da? Benzyna. Wow. 1,5 turbo бензин. 180 koni. Chyba. Да. Zobaczcie na to. To wychodzi na to, że ten samochód jak będzie kosztował 20 000 dolarów, to wychodzi 73 000 złotych. Taki SUV. Niemożliwe do osiągnięcia w Polsce ze względu na podatek VAT 23% chyba od auta, jak dobrze pamiętam, może ktoś mnie sprostować, ale są to ceny i to, że 20 000, że cena finalna. No, tutaj Andrzej pokazuje jeszcze inne wersje. Ta 19 000, ta wersja 27, to już jakaś lepsza. 15 000 taki SUV? 14 500? Zobaczcie tego. Wiecie, no kurczę, tutaj mówimy o klasie auta takiej wyższej. No zobaczcie, 15 000 dolarów. To ja nie wiem, czy to jest 60 000 złotych. Wow. Nowy samochód. Nowy samochód z salonu, da? Да. Zobaczcie, Andrzej mnie tutaj zaprosił na jedzonko. Spasibo большое, Andrzej. Zobaczcie, jaki ten żeberko. Jak сказати po białoruskim językowy? Rubleczka. Ziemniaczki, marchewka. Zobaczcie, jak tutaj to dobrze wygląda. Очень вкусно. Спасибо большое, Андрей. А теперь я тебе скажу секрет. Вот это вот все нам обошлось 10 евро. 10 euro. Te dwa obiady 10-9 euro. Zobaczcie, tych żeberek to jest tutaj nawalone. Fest. Smacznego. A ja mam nowy plan. Jezu, ile my pojedliśmy z Andrzejem, to ja normalnie umieram. Full Andrzej. Mówię wam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle zjadłem. Ale pojedli dobrego jedzenia. Powiem wam tak, że sytuacja nabrała takiego tempa, ale spotkałem tutaj Andrzeja i Andrzej też odradził w ogóle jechanie tutaj do pobliskiej, znaczy tam do pobliskiej granicy i powiem wam, że jedyne co mi przyszło do głowy to wrócić pod Mińsk. Do Mińska jest 30 km około. Ja za 15 km wysiadam. No i wyobraźcie sobie, co wymyśliłem. Idę na lotnisko. Ładuję na lotnisko, próbuję kupić bilet do Moskwy, no i przelecieć ten odcinek, że tak powiem, z samolotem. Problem jednak jest taki, że ja w ogóle mam w kieszeni 7 rubli białoruskich, mam dolary. No i na lotnisku chyba teoretycznie w razie czego, gdyby było trzeba zapłacić za rublami białoruskimi, to ja jestem w stanie chyba tam wymienić te dolary. Co prawda po gorszym kursie, ale jestem w stanie ewentualnie może kupić bilet online. No, ale szczerze, to jest, nie wiem, czy to się da. No, na zasadzie, czy ja mogę zapłacić swoją kartą online za taki bilet. No więc taka sytuacja. Zobaczymy, no wysiądę, noc jest ciemna noc, wysiądę, Andrzej mnie wyrzuci tam, wiecie, na drodze, ja sobie wysiądę i pójdę w stronę lotniska. Do lotniska będzie chyba 7 kilometrów, więc może spróbuję złapać stopa, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc jak widzicie, tutaj próbuję improwizować niczym w teatrze dramatycznym Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Nie sądziłem, że dzisiaj będzie spektakl dramatyczny tutaj na białoruskiej ziemi. Ale Andrzej mnie uratował. Kurczę, to co my zjedliśmy, to ja wam powiem, że takiej porcji to ja chyba dawno nie widziałem na oczy. No ledwo po prostu tak mi brzuch wywaliło. Pojadłem fest tych żeberek. No, Andrzej tutaj tankuje, a ja zaraz co, wysiadam i tam ładuję, że tak powiem, plan C. Kurczę. Zobaczcie, jakie szczęście.
ktoś z lotniska wyjeżdża, znaczy szczęście, no w nieszczęście, bo ktoś, jakaś persona ważna z lotniska wyjeżdża, no i tam jest masa policji. Andrzej mówi, że co 300 metrów stoją, więc no jak ja tutaj wyjdę, bo ja ogólnie powinienem tam w lewo, dosłownie w lewo powinienem skręcić, więc Andrzej mówi, żeby tutaj nie wysiadać, bo będzie lipa. Od razu mnie cmyknął. Wiecie, o co chodzi. No, więc muszę tutaj kombinować na ostro. Powiem wam, że dzisiejszy dzień to przechodzi do historii pod względem trudności w trasie. Andrzej pojechał, a ja się czuję jak jakiś imigrant, który się kryje tutaj, wiecie, przy autostradzie, żeby go nie cmyknęli, żeby nie władowali sztrafa, czyli mandatu. Teraz wszyscy muszą ruszyć. O, Andrzej trąbnął. Teraz wszyscy muszą ruszyć, żeby, wiecie, to się troszkę rozkulało. No ja zaraz tutaj będę ładować. Co to za taktyka? Kurczę, najlepsze jest to, albo najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy ja na tym lotnisku ten bilet kupię. Po pierwsze jest piątek, po drugie jest godzina, która jest? Nawet nie wiem, 20, chyba tam 30, to już pewnie te okienka nie pracują. A może i pracują, nie wiem, nigdy na lotnisku biletu nie kupowałem. W ogóle tyle jest znaków zapytania, że ja nie mam pytań. Kto siedział z was przy drodze szybkiego ruchu, czekając aż cała policja pojedzie, bo ktoś ważny jechał? A mówiłem, w Afryce nie ma takich problemów jak tutaj. Autostrady, jakieś dupolady, deszcz do tego jeszcze pada, ciemno jak w dupie, nie wiadomo gdzie. Zachciało się podróży. Ojejku, powiem wam, że te podróże to mnie po prostu wykończą. O, tutaj przynajmniej światło jest. Trzymajcie kciuki tutaj za mnie, bo widzę, że problemów to nie miara. Czy to tak zawsze musi wyglądać? Dziwne jest to, że nie przepuścili mnie. Tak już na koniec, bo sam rozkminiam sobie teraz. Ciekawe z kolei jest to też, że tam nie było w ogóle punktu białoruskiego. Od razu był rosyjski. No i ten gość do mnie mówi, że oni nie mogą mnie tak jakby wypuścić z Białorusi, bo nie ma tej pieczątki takiej prawilnej, że to jest jakiś taki przejazd zupełnie inny niż takie prawilne przejście graniczne. Chociaż no, jak to? Przecież to między... Czekaj, policja. Kurde, ja nie wiem. Myślałem, że oni po mnie podjechali, a oni tam coś zagadali do siebie, się zatrzymali i pojechali dalej. Totalnie wywalone na mnie i to mi się podoba, no. Teraz, że tak powiem, musimy się udać tam się przebić na tamtą stronę, w tamtym kierunku. Właśnie odnośnie tej granicy. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać i widać. W każdym razie tak będę z partyzanta trochę kręcić. Są te granice podkrywane tam, pootwierane, ale problem z jechaniem. No ja dalej tego nie kumam, no ale tego się nie dało przeskoczyć. Wiecie, że ja nie rezygnuję, że tak powiem, w pierwszych minutach, tylko tam cisnę aż do końca. No jak już wyczuję naprawdę, że się nie da, no to dopiero odpuszczam. No i tutaj tak było. Może ktoś z was miał podobną sytuację, może ktoś z was przekroczył tutaj granicę. Międzynarodowe lotnisko w Mińsku. Moi drodzy, jesteśmy tutaj. Dimitri taki zgrod na mnie zgarnął autobusem. Słuchajcie, kończymy odcinek. Naprawdę dzisiaj się za dużo działo na tym odcinku. Ja normalnie mam przegrzane zwoje. Nie wiem, co będzie dalej. Drugi odcinek wyjaśni, co będzie dalej. Są dwie opcje chyba w tym wypadku. Pierwsza opcja to jest, że uda się kupić bilet wbrew wszystkiemu i polecieć do Moskwy. Druga opcja jest taka, że po prostu wracam do Polski. To będzie najkrótsza seria w całej karierze podróżniczej mojej tutaj na YouTubie. Więc trzymajcie kciuki, zostawcie łapeczkę za trudy, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej. Ja tymczasem idę walczyć w odcinku drugim o bilet. No tak do $100 no to można kupić, nie? No, dobra, trzymajcie kciuki. Chylę czułko i do zobaczenia, usłyszenia.